Tym razem zabiorę Was na wycieczkę w miejsca, w których woda odgrywa pierwszoplanową rolę. Najpierw udamy się na archipelag sztokholmski, w rejonie którego znajduje się kilka z naszych dzisiejszych destynacji. Nie będę odkrywał wszystkich kart na samym początku filmu. Zdradzę jedynie, że jednym z odwiedzonych przeze mnie miejsc jest duchowa przystań, która przywędrowała tutaj aż z Tajlandii. Pozostając w rejonie archipelagu, odwiedzimy jeszcze kilka ciekawych miejsc, których zwiastun widzieliście na początku filmu. Potem udamy się 200 km na zachód do hrabstwa Westermanland. Tam znajduje się jeden z najdłuższych kanałów wodnych w Szwecji z imponującym systemem śluz i skansenem, który był niegdyś centrum administracyjnym kanału i siedzibą kierownika technicznego. Pójdziemy przyjrzeć się rwącej rzece, której krótki odcinek był wielkim wyzwaniem dla kajakarzy. Powiedziałem był, bo podobno już nie jest, gdyż według opinii spotkanego podczas spaceru tubylca nikt już nie próbuje tam pływać. Tak więc będzie co zwiedzać. Tego dnia pogoda była w kratkę, dlatego przygotowałem się na alternatywne zwiedzanie z planem B. Czyli jeśli będzie mocno padał deszcz, pojedziemy tam, gdzie można zobaczyć coś pod dachem. Czy wdrożyłem ten plan, dowiecie się oglądając film. Nasze wspólne zwiedzanie zaczniemy od najbardziej oddalonego na mojej liście miejsca. Archipelag sztokholmski to cudowne miejsce z 24 000 wysp, o którym powstał już film. Tym razem skupimy się na pewnym moście łączącym wyspy archipelagu. Spytacie, co takiego ciekawego ma w sobie jakiś most? Otóż według mnie zarówno jego historia, jak i konstrukcja jest bardzo ciekawa. Poza tym jego okolica i widok z samego mostu mogą wystarczyć za powód takiej wycieczki. Örebrunn to betonowy stalowy most łukowy, który, jak już wcześniej wspomniałem, znajduje się w gminie Värmdö w hrabstwie Sztokholm. O, to właśnie tutaj. Rozpiętość łukowa mostu Euro ma 182 metry, a całkowita długość to 500 metrów. W maju 1962 roku, kiedy most został oddany do użytku, był jednym z największych mostów drogowych w środkowej Szwecji. Koniec jego budowy oznaczał również koniec godzinnych kolejek samochodowych oraz ożywienie gospodarcze regionu. Oczywiście wcześniej istniały tu połączenia promowe dla pojazdów, ale były skrajnie nieefektywne. Jeden prom zabierał tylko 8 samochodów, a czas podróży wynosił około 10 minut. Tak więc w ciągu godziny można było przetransportować jedynie 48 samochodów w obie strony, ale pod warunkiem, że wjazd i wyjazd wszystkich samochodów trwał 1 sekundę. Próbowano usprawnić transport promowy i dodano jeszcze 2 promy, ale i to niewiele pomogło. W latach 50. na tych 2 wyspach było około 2300 stałych mieszkańców, podczas gdy letnich gości było około 20 000. Spośród nich prawie połowa miała swoje letnie domy na wyspie. Duża część jeździła samochodami. Chociaż 3 promy samochodowe kursowały w ramach usługi wahadłowej, latem tworzyły się tu długie kolejki z czasem oczekiwania do 3 godzin. Wielu mieszkańców wyspy już zmęczyło się kiepską komunikacją i zaczęli przenosić się na stały ląd. Połączenie mostowe zaczęto postrzegać jako jedyne rozwiązanie problemu i wtedy postanowiono zbudować właśnie ten most. Nadal pozostajemy w Värmdö.
Przeglądając w internecie atrakcje tego zakątka, trafiłem na pewną dość egzotyczną ciekawostkę. Znajduje się tu buddyjska świątynia. Postanowiłem sprawdzić, jak może wyglądać tajska świątynia w Szwecji i czy jest to jedynie atrakcja turystyczna, czy może jednak jest miejscem kultu Buddy i medytacji. Dotarliśmy w to miejsce dość szybko i zaparkowaliśmy tuż przed samą świątynią. Przyznam, że jadąc tu nie nastawiałem się na typowy dalekowschodni kompleks buddyjskich budowli, a raczej na małą kaplicę, w której stoi figura Buddy i kilka świec. Ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem o wiele więcej niż się spodziewałem. Zwiedzanie zaczęliśmy od ogrodu, w którym znajdowało się wiele rzeźb. Niektóre z nich wciąż czekały na montaż. Idąc alejką prowadzącą do dużego posągu Buddy, minęliśmy kilka budynków, w tym pawilon medytacji, w którym odbywają się różnego rodzaju zajęcia prowadzone oczywiście przez mnichów. To nie wszystko, co znajduje się w tym kompleksie. Są tu miejsca medytacji i modlitwy, kapliczka, święte posągi umiejscowione na skałach, ogród oraz typowe dla tej religii artefakty. To wszystko sprawia, że przymrużając oczy można poczuć się tu jak w Tajlandii. Jedyne co może przeszkadzać to kilka śmieci pozostawionych przez niekulturalnych turystów. Warto wspomnieć, kto tu ma siedzibę. To Tajskie Stowarzyszenie Buddyjskie, znane również jako Buddharma Temple Sweden. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie non-profit w 1987 roku, ale istnieje od 1983 roku i jest tym samym najstarszym tajskim stowarzyszeniem buddyjskim w Szwecji. Całkiem niedaleko znajduje się klejnot Värmdö. Co to takiego? Zaraz się przekonacie. Poczekajmy chwilę, aż deszcz przestanie padać. Klejnotem gminy Värmdö jest błękitna laguna, a ściślej mówiąc to laguna Grusbrottet. Ten stary kamieniołom przyciąga pięknymi widokami i kąpieliskiem z czystą wodą mieniącą się różnymi odcieniami zieleni, turkusu i błękitu. Teraz, tuż po deszczu, może tego nie widać, jednak uwierzcie mi, jest tu pięknie. Kiedy świeci słońce, woda jest wyjątkowo kolorowa i przejrzysta, a jej temperatura w lecie osiąga 25 stopni. Zejście w dół do dawnej żwirowni nie jest wymagające. Z parkingu zajmuje jedynie kilka minut. Sama woda w lagunie jest bardzo czysta, co można zauważyć tuż przy brzegu. Nie wiem, jak głęboki jest ten akwen, ale z góry widać, że pomimo krystalicznej wody dna nie widać. Tak więc pewnie jest tu całkiem głęboko.
Ten żwirowy kamieniołom otoczony jest klifami, które zachęcają do wspinaczki i podziwiania laguny z góry. Jednak pamiętać należy, że bez dobrych i odpowiednich butów lepiej się tam nie wspinać. Wiele różnych głazów, ma gładką powierzchnię i jest zwyczajnie ślisko. Ciekawe jest to, że cały ten teren jest własnością prywatną i do chwili obecnej nie zdecydowano, co zostanie tu zrobione. Władze hrabstwa wysunęły kilka propozycji na zagospodarowanie terenu, jednak właściciel nie zdecydował się na nie. To on musi dbać o to, aby laguna była utrzymana w czystości i porządku. W swojej łaskawości i dobrej woli pozwala innym korzystać z tego terenu, pomimo że mógłby go ogrodzić. On jedynie wywiesił tabliczkę informującą, że w przypadku zbyt dużej ilości śmieci teren zostanie ogrodzony. Jeśli wszyscy będziemy pomagać sobie nawzajem w dbaniu o to miejsce, wszyscy będziemy mogli cieszyć się tym kąpieliskiem, również i w przyszłym roku. Chyba wszyscy wzięli sobie te słowa do serca, bo jest tu bardzo czysto. To kolejny pozytywny przykład szwedzkiej kultury. Zresztą mówiłem już o tym aspekcie w kilku filmach. Czas ruszać dalej. Tym razem GPS prowadził nas leśną drogą. Drogą, która nie była przeznaczona na sportowe podwozie mojego samochodu. Co prawda dotarliśmy na miejsce, ale nawet nie wysiedliśmy z auta. Postanowiliśmy wracać całkiem inną drogą. Zatrzymaliśmy się przy straganie, na którym młode dziewczyny sprzedawały ekologiczne warzywa i owoce. Lubimy takie zakupy, ale niekoniecznie podczas takiej ulewy. Mimo to kupiliśmy kilka świeżych produktów, których aromatyczny zapach towarzyszył nam resztę drogi. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Glasvillan. To miejsce znajduje się pośrodku niczego, a oferuje całkiem sporo. Są tu wspaniałe lody, food truck Corvetten, który serwuje kiełbaski, cienkie bułki i tace z pire oraz galeria samochodów. Za jedyne 160 koron można zwiedzić samochody gromadzone w dwóch budynkach oraz te stojące na zewnątrz. Te drugie można otwierać i wsiadać do nich. Te w galeriach nie można dotykać, a jedynie podziwiać, zachowując pewien odstęp. W pełni rozumiem właścicieli tego miejsca. Każdy z eksponatów wart jest fortunę, a jest ich tu całkiem sporo. Nie będę się skupiał na tej atrakcji, gdyż zrobiłem już kilka filmów o samochodach. Potraktujmy to jako ciekawostkę i ewentualny przystanek na coś słodkiego w motoryzacyjnej oprawie. Kolejnego dnia pojechaliśmy 160 km na zachód od Sztokholmu. I znowu woda, ale tym razem system śluz i trakt wodny, bo chyba nie do końca jest to rzeka. Trudno było mi znaleźć nazwę, którą można by było przypisać do tego zbiornika. Pewnie jest to część kanału, do którego niedługo przejdziemy. Otóż ta niby rzeka niemal przez całą swoją długość płynie spokojnym traktem. W pewnej chwili ukazuje swoją moc, zmieniając się w rwącą górską rzekę. Jeszcze 2 lata temu pomiędzy tymi skałami rozciągnięta była stalowa lina asekuracyjna dla entuzjastów górskiego spływu kajakiem. Ale teraz już nikt nie próbuje swoich sił w tej przeprawie. Według napotkanego tubylca podobno już nikt tędy nie pływa, gdyż jest to zbyt niebezpieczne. Ten uskok wodny sprawia, że woda rozlewa się w 2 kierunkach, tworząc zalewisko, by po 200 metrach uspokoić swój nurt.
Właściwie do tej pory nie mówiłem, gdzie jesteśmy. Hallstahammar to jedna z wielu miejscowości, przez którą biegnie kanał Strömsholm. Jest jednym z najdłuższych kanałów w Szwecji. Został oddany do użytku w 1795 roku. Ma 107 km długości, z czego 12 km jest wykopanych w tradycyjny sposób, czyli za pomocą XVIII-wiecznych łopat. Istnieje 26 śluz, a całkowity spadek z Borken do Mälaren wynosi 99 metrów. Dopuszczalne zanurzenie łodzi to 1,35 metra, szerokość 5 metrów i wysokość 2,5 metra, a długość to 18 metrów. Kanał jest czynny od połowy czerwca do połowy sierpnia. Kanał powstał w celu zaspokojenia potrzeb transportowych, przemysłu i górnictwa. Gotowe produkty z młynów w okolicach 6 miast były wysyłane do Västerås i Sztokholmu oraz dalej na eksport. W 1774 roku odcinek kanału został zmierzony i zaplanowany, po czym w 1776 roku powstała firma Strömsholms Slussverket. Kanał został otwarty w 1787 roku przez króla Gustawa III, ale nie został w pełni ukończony aż do 1795 roku. Podczas inauguracji król płynął otwartą łodzią z jeziora Borken do Hallstahammar z przerwami na uroczyste przyjęcia w młynach po drodze. Wszystkie śluzy zostały nazwane przez króla podczas owej podróży. Poza śluzami jest tu również skansen, który niegdyś był centrum administracyjnym kanału i siedzibą kierownika technicznego zwanego mechanikiem. Miał pod sobą około 30 pracowników, z których połowa zajmowała się śluzami. Mechanicus Bostaden w 1790 roku obejmowało duży folwark, mieszkania robotnicze, stajnie i warsztaty. Większość z tych budynków stanowi dziś część Muzeum Kanału, które dzięki swoim zbiorom i działaniom zapewnia kompleksowy obraz życia wzdłuż kanału. W dawnym biurze kanału oraz w sąsiednim budynku pokazany jest rozwój kanału od jego budowy w XVIII wieku do czasów współczesnych. Tu można znaleźć m.in. model podwójnej śluzy i łodzi na kanale. Na wschodnim brzegu kanału znajduje się budynek z 1830 roku, który służył jako zajazd. Zaadoptowano go na mieszkania w związku z przebudową kanału w połowie XIX wieku. W budynku znajduje się kilka różnych małych muzeów, w tym muzeum szkolne i dom robotniczy z początku wieku. Niestety, przyjechaliśmy zbyt późno i wszystkie budynki były już zamknięte. To sztuczne jezioro Skansen-Sjön powstało jako zbiornik wodny kanału. Na wzgórzu nad jeziorem znajduje się stary budynek archiwum kanału, który dziś został przekształcony w kaplicę. Wszystkie budynki gospodarcze zostały przejęte na potrzeby Muzeum Kanału. Obecnie w miesiącach letnich kanał jest wykorzystywany głównie do turystyki kulturalnej. Dla tych, którzy nie mają własnej łodzi, w niektórych miejscach istnieje możliwość wypożyczenia łódki, kajaka lub roweru wodnego, aby podziwiać malowniczy krajobraz drogą wodną. Czas kończyć to wideo.
Mam nadzieję, że tych kilka miejsc przybliżyło Wam choć trochę Szwecję. Ten film to jedynie mały ułamek tego, co można znaleźć na moim kanale. Jest tam kilkadziesiąt filmów przybliżających ten piękny kraj. Dziękując za obejrzenie tego wideo, gorąco zapraszam do zapoznania się z innymi filmami. Czas się pożegnać, tak więc do zobaczenia.